Za moimi plecami znajduje się wóz, który pokochali Polacy. Jestem niemalże pewien, że za ten spektakularny sukces odpowiada przede wszystkim świetny design. Po niemal 4 latach Formentor w końcu przeszedł radykalny facelifting. Co zmieniono? A no właśnie o tym jest dzisiejszy film. Ale najpierw niech przemówią liczby. Po 3 kwartałach bieżącego roku Formentor wylądował w top 10 najchętniej wybieranych modeli. Jest to jedyny SUV w top 10, nie ma w nim ani jednego kurczaka, ani też Volkswagena. Zarejestrowaliśmy aż 6266 sztuk. Profilaktycznie przypominam, że jest to samodzielny wóz Cupry, nie ma odpowiednika w gamie Seata, ani nie ma też odpowiednika nigdzie indziej. Inspiracją dla nazwy tego bolidu był przylądek Formentor, wysunięty najbardziej na północ kraniec wyspy Majorki. Pismaki Cupry twierdzą, że czar tego miejsca odzwierciedlono w tymże aucie. Bardzo ciekawe, faktycznie czuć w nim wszelkiej maści skały, krzaki, a także Morze Śródziemne. Ten bestseller marki Cupra sprzedał się już w liczbie ponad 350 000 egzemplarzy. Eksperci sekcji komentarzy grzmią: ten nowy Formentor stracił to coś, stracił charakter, nie jest już taki drapieżny jak poprzednik itd., itd. O gustach się nie dyskutuje, wiadomo. Jedni zachwycają się nad wyglądem BMW XM, inni nad Teslą X. Mnie z kolei wydanie tego nowego Formentora jak najbardziej pasuje, jest takie jakby azjatyckie. Jak widzicie, w nowej odsłonie logo powędrowało z grilla na maskę. Nie dajcie się zwieść sztabowi Cupry, który twierdzi, że są to 2 litery C. Przecież to jest głowa lisa. Mamy mocno przeprojektowany przedni zderzak, a także grill. Są nowe reflektory LEDowe z nowym motywem przewodnim Cupry, czytaj trójkątami. Są także nowe światła przeciwmgielne, również jako trójkąty, a jakże. Projektanci Cupry twierdzą, że w tej części inspirowali się nosem rekina. Jak dobrze rozumiem, to tutaj ma on wąsy, a tutaj rozdziawioną paszczę z zębiskami. Jeden ze sloganów reklamowych nowego Formentora brzmi: jeszcze bardziej drapieżne wcielenie. No, z tym to akurat bym polemizował. Owszem, zachował on nutkę drapieżności, aczkolwiek na tle poprzednika został on ugrzeczniony i jest taki jakby bardziej elegancki. Ma się rozumieć, pojawiły się nam nowe wzory felg w rozmiarach od 18 do 19 cali. Warto się zatrzymać jednak w tym miejscu, bo pojawił się nam nowy, topowy wariant układu hamulcowego od Akebono z tarczami o średnicy aż 374 mm. Możemy je zamówić wyłącznie do topowej odmiany 2-litrowej 333 konnej. Hamulce od Brembo również są w ofercie, tak jak w poprzedniku. Je możemy zamówić do każdej wersji sygnowanej Veloz, czyli tych, które mają minimum 265 koni. Zwróćcie proszę uwagę, że osłony nadkoli mamy teraz w czarnym kolorze. Projektanci Cupry otwarcie o tym mówią, że ich nowe pojazdy zostały zaprojektowane z myślą o przyszłej generacji kierowców. Co ciekawe, Santander przeprowadził w Polsce badania, z których wynika, że dla młodych osób urodzonych po 1995 roku głównym czynnikiem przy wyborze nowego auta jest właśnie jego wygląd. Mój pierwszy kontakt z autem miał miejsce pod koniec 2021 roku. Wówczas jeździłem najmocniejszą wersją, tą 310-konną. No i tak się składa, że akurat zachowałem sobie cennik tego auta. No i wtedy krzyczeli za nią 194 000 złotych, a teraz 238. Tak więc po 4 latach mamy ponad 4 dyszki ekstra. Z tyłu, tak jak i z przodu, znaczek Cupry powędrował do góry, tylko że w tym przypadku stał się LEDowy, tak aby w nocy nie miał nikt wątpliwości, co to za marka. Zabieg ten naprawdę wygląda wyśmienicie. Napis Cupra na klapie bagażnika nabrał teraz flagowych miedzianych barw. Nowy motyw przewodni trójkątnych elementów znajdziemy również na tylnych światłach. W tym wydaniu jest on 3D i jakby to powiedział Robert Makłowicz, fiu, 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 fiu. Nie sposób nie docenić tego, że mamy wybór, co wyląduje w nowym Formentorze pod maską. Nie zależy Wam na sportowych osiągach?
Bardzo proszę, jest 1,5 litrowa benzyna 4-cylindrowa. Szukacie oszczędności w firmie, bo kręcicie wielkie przebiegi? Bardzo proszę, jest 2-litrowy diesel 150-konny. Lubicie jeździć w mieście na prądzie, a w trasie nie macie czasu stać na ładowarkach? Jasne, w ofercie mamy hybrydę typu plug-in 272-konną. Szukamy w aucie emocji, do wyboru też jest 2-litrowa 333-konna benzyna. Zajebiście ten czołg z tyłu wygląda, co? Kupry to powinny mieć minimum 300 koni. Grzmią tak niektórzy eksperci sekcji komentarzy. Prawda jest taka, że sprzedają się zupełnie inne wersje. Chciałbym Wam powiedzieć, jak to wygląda na przykładzie mojego województwa podlaskiego. W 2023 roku aż 54% sprzedaży stanowiły najsłabsze 150-konne wersje, a te najmocniejsze 310-konne zaledwie 2%. No i dobra, zapraszam teraz na pokład, bo tutaj również mamy kilka istotnych zmian. Po pierwsze, mamy nowe przeszycia foteli, zarówno w kubłach, jak i w pufach. Wiadomo, nie zabrakło też materiałów w głównej mierze pochodzących z recyklingu. Kolejna nowość, konsola środkowa, przeprojektowana. Ponoć jest teraz bardziej dynamiczna. No faktycznie jak się siedzi, to czuć ten dynamizm. No i wisienka na torcie to to, że oprzyto ją. No i tak, tutaj już kierowca może wygodnie oprzeć kolano, bo mamy piankę pod tą ekoskórą, no ale pasażerowi jej już pożałowano. Hashtag oszczędności, hashtag księgowi mają głos. Mamy też nowy wzór na desce rozdzielczej, który ma taką wypukłą strukturę. Opcjonalne nagłośnienie teraz mamy od niemieckiego Sennheisera. Wcześniej mieliśmy od Beatsa. Jest teraz 11 głośników, a także subwoofer. A jak to gra? No to zaraz się przekonamy. Sennheiser is good. W każdej wersji napędowej z DSG mamy kierownicę z tymi oto przyciskami do odpalania jednostki napędowej, a także selektor trybów jazdy. Smaczek bardzo fajny, daje nam taki sportowy feeling. Mamy nowy system operacyjny, a co najważniejsze, mamy podświetlane przyciski do regulacji temperatury, a także zgłaszania, a także ściszania radia. No rozwój taki normalnie, że kopara ląduje przy samej ziemi. W temacie jazdy Formentorem to nic odkrywczego nie powiem. Przez te 4 lata zostało niemal wszystko powiedziane. Między mną a wersją Veloz od razu zaiskrzyło. Wóz naprawdę potrafi dać dużo radości z jazdy, dostarczyć takich fajnych, pozytywnych emocji. Cupra Formentor jest uniwersalna, praktyczna, do tego niesztampowa. Wróżyłem jej sukces pod koniec 2021 roku, no i ten sukces odniosła. Nie tylko w Polsce, no ale i na świecie. No i to by było na tyle z różnic. Koniecznie daj znać w komentarzu, która wersja Formentora bardziej Ci się podoba. Przedliftowa czy też poliftowa. Śliczne dzięki Cupra Biecomex za użyczenie aut. Pamiętajcie, że lajkowanie rąk nie brudzi. Aha, no i koniecznie śledziani mobilni.